dobry, witamy Was. Dzisiaj będzie taki odcinek troszeczkę podsumowujący naszą opiekę nad kurkami, ponieważ dostawaliśmy od Was wiele pytań odnośnie ptaszyńca, trocin, czy nam się sprawdzają, czy kury nie jedzą, nie zatykają się. Więc chcemy dzisiaj odpowiedzieć Wam na te nurtujące pytania. No i zobaczycie sami, jak to wszystko wygląda. Jedyny, kto się trocinami zatkał, to ja. Tak, to Marcin się zatkał. Marcin się nie wiem czym zatkał, on teraz kamerę ma, ale za chwilę zapewne się zmienimy. O, zobaczcie, przy okazji nasze gąski. Wiaderko tam jest, bo cały czas im dajemy Wiecie, troszeczkę... trzymamy je na zewnątrz, ponieważ jesteśmy teraz w trakcie odrobaczania flimabendem. Ciągle zapominam tą nazwę, No. jakaś jest taka, mogła być Flimabend. łatwiejsza. Tak. I jakby mamy drugie odrobaczanie, było wczesną wiosną i teraz drugi raz. No niestety poczuliśmy, że jest taka potrzeba i tak zrobiliśmy. A tutaj- Popatrz, jakie to wielkie te gęsi się porobiły. A wyobraźcie sobie, no gąski w teorii lubią wodę, ale nie nasze. Kilka dni temu Mireczek u nas był i zagoniliśmy, no naprawdę zagoniliśmy je do naszego stawu. Wyobraźcie sobie, nawet nie wiem czy minutę tam były, wzięły Na białych. na drugi koniec, tam gdzie nas nie było, szybko, wychodzimy, Panika i szybko do wiadra z wodą. Dokładnie. Dobra, bo to nie miało być o gąskach, Ani ani o o psie. Amerku, miało być o kurach Tak i jest. o ptaszyńcu, I czego dalej ptaszyńcu. mamy. Więc idziemy. I o trocinkach, Klaudusiu, i o trocinkach. Aha, dobrze, o trocinkach, o trocinkach. Nie zapomnijmy o trocinkach. Kilka osób mówiło nam, to jest oczywiście są trociny w kurniku głównym, więc to jest inna sprawa. Tutaj nikt się o kury nasze nie martwił, że się zatkają, pewnie nie się zatykają. Co nas obchodzą stare kury? No nie, no nie, bez to przesady. jest taki żarcik oczywiście. My jesteśmy zachwyceni. Jesteśmy zachwyceni w porównaniu ze słomą. Jest to kompletnie inny poziom czystości no nie wiem właściwie jak to porównać. Marcin, ile mają tutaj trociny? Te Chyba trociny 2 tygodnie. teraz Czy 10 dni? 2 tygodnie mają i 1 dzień, wyobraźcie sobie, tu pachnie sosenką cały czas, Ja już wam pokazuję żadnej nie ma zbliżenie. wilgoci, widzicie, bardzo szybko się kupa jakby łapie w trocinę, robi się taka kuleczka i wysycha. One sobie tu przechodzą. I wiecie, przegrzebują to wszystko, szukając jakichś tam swoich przysmaków, albo koleżanki kupy dla ciekawostki, co tam Stefania zjadła. Krystyna. I Krystyna, i to wszystko się napowietrza i schnie. Jest naprawdę, po tygodniu, jak wiecie, my zawsze co tydzień czyściliśmy, po tygodniu mieliśmy już niezły taki gnojnik, można powiedzieć. Wiecie, to było bite, słoma nie chłonie tak dobrze. A teraz jest drugi tydzień i ja powiem wam szczerze, że no kręci mnie myśl, że może powinienem tu zrobić porządek, tylko nie widzę potrzeby. Nie, ja uważam, że nie ma potrzeby. I czekamy. Ja myślę, że fakt, że to poszło 7 worów takich, co widzieliśmy, trocin i będziemy musieli je prawdopodobnie przywozić, ale jeśli takie trociny, ja powiedzmy będę wymieniał raz na miesiąc, nie wiem czy to już nie jest przeciągnięcie, ale powiedzmy, że raz na miesiąc, opłaca się to diabelnie, bo bardzo, bardzo wam zaoszczędza ilość pracy i jakby cena zakupu jest adekwatna. Jedyny problem, jaki my mamy z trocinami, to jest to, że one są kwaśne, bo one są z sosenek, wiecie, z iglaków, więc no nadają się już mniej na rozrzucanie, tak jak myśmy rozrzucali słomę po łąkach, żeby ich nie zakwaszać. To bardziej będzie wszystko lądowało pod iglakami, pod borówkami, malinami i tak dalej. No niestety przy takiej produkcji tego typu kompostu bardzo szybko nasze iglaki będą miały dość. Tak. No Ale bo nie wiecie można co? przegiąć, ale zobaczymy. Marcin jeszcze zapomniał wspomnieć o jednym, naprawdę też głównym tutaj czynniku. Jak mieliśmy słomę, trzeba było to czyścić i dźwigać. Pracę oszczędza wam dźwiganie, czas. Dużo czasu. Słoma się zlepia z obornikiem i przechodzi, prawda? Ona tak jakby takie zbrojenie jest. Wyrywanie tego wszystkiego jest takie, wiecie, no jak się co tydzień czyści, to umówmy się, to nie było za trudne dla człowieka wprawionego z widłami, powiedzmy. No tak. Ale jakby no nie jest, no trzeba rwać i jest tego. A to po prostu tak na dobrą metę, ja tu powinienem chyba jakąś szuflę wziąć, wiesz, taką do śniegu i to
Nie, super jesteśmy- sprawa. naprawdę. Jesteśmy, podłoga jest sucha, popatrz, nic brudnego do podłogi nie dochodzi, bo zanim dojdzie jest oblepione i wyschnięta jest woda, czy tam jak jest jakaś rzadka kupa, czy coś. Na razie jesteśmy zauroczeni. Ci, co wiedzą, to już pewnie się z nas śmieją, że odkrycie roku po 3 latach i bardzo słusznie, że się śmiecie, ale ci, co używają słomy, no słuchajcie, dajcie sobie szansę i spróbujcie. Dobrze, O, tak a ty byśmy teraz powiedzieli. wychodź tamtędy, wracaj drugą stroną i o ptaszyńcu. No, chodź. 7 dni później wchodzę z tej strony, żeby powiedzieć coś o tym naszym ptaszyńcu i o gniazdach. Co nie? Mieliśmy go naprawdę dużo. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek, w którym paliliśmy te stare gniazda. Po prostu tam było siedlisko tego ptaszyńca. Na ściankach tego Tak, było multum. wszędzie się to osadzało. No byliśmy przerażeni. Dużo osób nam też pisało, że no nie szkoda wam takich gniazd. Wiecie co? W tym momencie to my byliśmy tak przerażeni ilością tego ruszającego się szkaradziejstwa, że nikt nie myślał o ratowaniu gniazd. Ja chciałem się jak najszybciej tego pozbyć. Zgadza się. Faktycznie może trzeba było to opryskać, wiecie, jakoś lekko opalić i komuś to odsprzedać, ale jakoś tak... Wiecie, po takiej zarazie jedno dziadostwo jakby zostało, to już ktoś ma kurnik To jak zafaflany. komuś coś takiego No i tak dać? Nie, nie to myśleliśmy po prostu... tymi kategoriami, po prostu uważaliśmy, że to się nie nadaje już do niczego. Nasze gniazda bardzo fajnie się sprawują, były, wiecie, jak wiecie, już myte myjką ciśnieniową. No, następny raz powinny zostać umyte. Niestety tego typu maty mają mankament, zresztą jak i te bardzo drogie maty, mają tego typu mankament, że kura sobie zniosąc jajka, nudzi się i postanawia sobie skubać te włoski. Także no, to są niestety rzeczy, które co jakiś czas, mam nadzieję, że rzadko, ale będą musiały być do wymiany, bo no tutaj, no bo skubią. Ale I to jest kochanie, nie do poczekaj, zatrzymania. ja mam jedno pytanie, bo my trochę skaczemy z tematem. Jak z ptaszyńcem? Czy coś się tutaj osadza? Czy jak na kurach w ogóle to wygląda po zastosowaniu tej tabletki? Po zastosowaniu Bravecto, pamiętacie, Tak. był ten odcinek o ptaszyńcu, my szukaliśmy alternatywy dla Exoltu, który jest bez karencji na jaja i szukaliśmy właśnie rozwiązania, żeby te kury od tego uwolnić. Zadziałało w 100%. My sprawdziliśmy wyrywkowo już od początku jakby wiosny, bo uważamy, że od wtedy zaczyna się ten ptaszyniec jakby namnażać. Sprawdziliśmy około 10-11 kur na 42 wnioski i 4 koguty, które mamy. Żadna nie miała, u żadnej nie znaleźliśmy. To nie znaczy, że go nie ma, to znaczy, że my go nie zauważyliśmy. Do tego czasu z ptaszyńcem już na pewno wielu z Was ma problem, bo widzimy na forach, że ludzie walczą i już się pojawia. My nie mamy. Również dlatego ten typ mamy gniazda. Ono jest bardzo łatwe do umycia, jest wodoszczelne. Wszędzie są te podłogi. Ptaszyniec lubi ciemne, takie schowane, mocno zakreszczone miejsca. Tu takich po prostu nie ma. Ma mniej miejsc, żeby się ukryć. Dodatkowo no, tym Exoltem zwalczyliśmy. Nie Exoltem, Bravecto. Bravecto. No, Bravecto, żeby to było jasne, może nie wszyscy wiedzą. Bravecto jest to pastylka dla psów zwalczająca różnego rodzaju paskudztwa, które włażą na psa na skórę i może też robaki wewnętrzne, ale głównym lekiem w tym Bravecto jest Exolt, a Exolt jest właśnie również na kury i na ptaszyńca. Mamy pół tabletki, która nam jeszcze została. Jest to znacznie tańszy sposób, więc zostało nam pół tabletki. Mieliśmy na wiosnę powtórzyć. Problem w takim, że my nie widzimy potrzeby. I teraz wiecie, nie wiemy, czy lepiej może dowalić dla zasady, wiecie, kończymy temat i jakby była jedna, to już nawet ta jedna będzie za dużo. Znaczy, wiecie, zabije ją i my już nie sprowadzamy z zewnętrznych źródeł żadnych kur. Wszystkie sami będziemy lęgi mieli, więc może się, wiecie, pozbędziemy na dobre albo na długi czas. No, wszystko jest dobre. Krystyna chce wejść. Tak, Krystyna chce wejść, tam druga Krystyna. Kurde, to jest tu 4 Krystyny 4 siedzą. Krystyny. W takim gnieździe, no zobacz, spokojnie może raz, 2, 3, 4, 5, 6 naraz tak, wejść, naraz. prawda? Myślę, że więcej. Myślę, że Albo nie 4 nawet... jest tu, nie, myślę, że z 8. One siedzą, wiecie, w ten tak, sposób. one też na sobie czasami siedzą, Tak. prawda? I niestety jajka są również składane tam pod spodem, w trocinkach im to sprawia przyjemność. Mankament trocinki, że ma na ogół kolor skórki taki sam Wiesz, jak ja jajko. tak, I ja wiecie, nieraz- po macaniu, nie? Że nie widać.
No, dokładnie. ale popatrzcie, no popatrzcie, dobra, wiem, no może obleśne, popatrzcie, to jest kupa, sucha jak Sucha, nie naleśnik, śmierdzi, nic naprawdę nie śmierdzi. To jest inny poziom porządku, jakiego jeszcze nie mieliśmy, stosując cały czas, jak to się nazywa, słomę. Widzicie, no trochę nam to zajęło, żeby dojść do tego, bo no, nie mieliśmy na początku też takiego dostępu. Nie mamy w czym Znaleźliśmy trzymać. go. Dla nas trocin jest problematyczny, bo musimy jechać, musimy go naszuflować do worków, sami musimy go przygotować, wiecie, gdzieś musimy go złożyć, to wszystko jest objętościówka, jest dla nas problematyczny. A słomę jedziemy, no to kupuje człowiek 250 kg balota, złapie do taczki, rozrzuci raz na tydzień i ten balot powiedzmy nam na miesiąc, 2, 3, więcej, co nie? To jeszcze mówimy z kozami i owcami, to gdzieś na 2 miesiące nam starcza co najmniej. Także i dla nas jest łatwiejsza słoma. Poza tym, jak już wspominałem, Speszyła się. cała słoma z obornikiem kurzym nam służy później jako do rozrzucania na wałach i tworzy glebę. A to nie będzie, no ale jakby częstotliwość sprzątania i jakość zapachu, no Całkiem co innego. kurką ładne kolory wracają grzebieni. No właśnie po tym poznaliśmy, że to chyba musi być Ale to już zarobaczenie. następny temat. Tak, Dobra, przechodzimy do kur. Idziemy dalej. Idziemy dalej, więcej kur. Wiesz co, ja ciebie zabiję. Zobacz, dajesz i do domu. Nie zabierasz tego z powrotem. Widzicie, no bo w tym momencie jesteśmy na etapie odrobaczania naszych kurek, więc w domu sobie ten flimabend rozrabiamy z wodą, bo jest łatwiej, jak macie taki mały garnuszek i już tą rozcieńczoną substancję dajemy tutaj. Widzicie, to białe do to jest baniaczka. właśnie tak rozrobione z wodą. I co my robimy? Jak je karmimy? 7 na szybko, na 50 sztuk drobiu, tylko pamiętajcie, mamy zielononóżki, one mniej ważą niż rosy. Zgadza Czyli się. mamy tylko trochę czubatek, które są po tej samej wielkości. To dajemy 7-8 gram na taki powiedzmy zbiorniczek, który raz dziennie, tak, ale który nie nie jest dajemy go uzupełniany całego. do pełna. Tak. Ile? Gdzieś tak tyle Połowę, lejemy. tronę, ponad połowę, nie, no więcej. Gdzieś tyle daje wody, A ja mniej dałam ostatnio. a ja daję więcej i one to wypijają. My specjalnie je troszeczkę przesuszamy. Właśnie Wieczorem chciałam to nie powiedzieć. dodajemy wody, żeby one z chęcią to piły i powiem Wam, że no, efekt jest I szybki. jeszcze wyrzucamy i wtedy gęsi tutaj nie są. Tak, bo gęsi rozchrapią bo wszystko. one tak to rozchrapią, zrobią dziobami i nie ma tego. Pamiętam Wtedy jak kaczki zrobią mieliśmy. gęsi dziobami, chyba Cię powaliło. O, nie wiem, czy to będzie coś widać. I właśnie, fajnie. Poczekajcie, poczekam, bo muszę rozjaśnić. O, macie tu Grażynkę. O, i zobaczcie, Grażynkę też tak widzieliśmy, że troszeczkę kolor straciła. Jedna kurka właśnie też tak miała oznaki zarobaczenia. No, jak co niektórzy nie wiedzą, ale myślę, że większość z Was już wie, że kurka podnosi ten dzióbek i tak jakby próbowała powietrze złapać. Tak, może coś takiego. to mogą być płuca, ale mogą być nicienie w płuca, przełyku. Nicienie, sprawdzajcie kolory grzebieni, tutaj tych woli, to dobrze? Tak, Tutaj kolor, tak. Tak, No, że są nie, jakieś- wól to jest nie, to... Nie, wól, no właśnie, to jest tu, a to co pod spodem, koral? Tak, koral. chyba, Koral, no, że są jakieś takie bledsze. No. Dobra, one sobie teraz Tak, się one sobie relaksują, odpoczywają, a my idziemy a my Wam tam pokazać coś ciekawego. Dzisiaj taki Orient Express o kurach. Tak jest. Wszystko odrobił. I teraz Wam pochwalimy się naszymi brojlerkami malutkimi. No tak, tu jest czym O, się pochwalić. Marcin. No wiadomo. No. Chodź, pokaż się. Urodziło się nam koło 80, ile mówiliśmy? 85? 85, Chyba. 86, wiecie co, już zgubiliśmy rachubę. Zaraz podświetlimy Wam, pokażę. Padło nam do tego czasu, zgadnijcie ile i piszcie w komentarzach. Dokładnie, albo liczcie. Liczcie. Liczcie, macie teraz szansę. Jesteśmy mega zadowoleni. Naprawdę bardzo jesteśmy zadowoleni. Zobaczcie, one już piórka mają na tych skrzydełkach. My, jak widzicie, krapa jest otwarta. Krapa nie była otwarta dla Was, krapa była otwarta dla nich. My już je powoli hartujemy, bo to zostanie może jeszcze z 10 dni, one zostaną
poczekajcie, bo położyłem kamerę. O, macie, tak z bliska. Może zostało 10 dni do wypuszczenia ich już na pastwiska. One od... 10 dni? Tylko tyle? Tak, no gdzieś tak, ale one... Uważaj, żeby tamten nie wyskoczył. Nie, jeszcze nie, nie jest jeszcze taki odważny. Ale no tak, i to jak 10 dni zostało, to ile one mają teraz? One mają dziś 10 dni. One mają z 10 dni. Tak, to jeszcze 10 dni, bo to do 3 tygodni wypuszcza. Tak, do 3 tygodni. Tak, Wiecie, mówię od dokładnie. 2 do 3, im wcześniej, tym lepiej. My już od kilku dni, czyli mniej więcej od 7 dnia życia daję im trawę, cały czas świeżutką. Dostają wodę z octem, nie dajemy probiotyku. To jest Salatyna pomysł, probiotyk, i oczywiście tutaj nie chcę mówić, że wiem lepiej, natomiast my nie widzieliśmy żadnych efektów nas aż tak zadowalających, nie było to tanie i dajemy ocet niepasteryzowany, jabłkowy i jesteśmy bardzo zadowoleni jakby z ich zdrowotności. Jak widzicie, są też na trocinie. Kilka osób dokładnie. nam właśnie pisało, że lepiej by było kartonem czy tekturą, wiecie, nie, kartonem. Taki kupować i wyścielać i po prostu zmieniać. No może, my po prostu tego nie robimy, bo tak sobie myślimy, jakbyśmy to mieli robić z tak wielkim gronem tych maluchów. Wiecie, to by był popoch jak diabli. Dla nas na te 2-3 tygodnie, co one tutaj są, ta trocina okazała się znowuż bardzo dobrym pomysłem. Chłonie wilgoć, nie ma wilgoci, popatrzcie, ja sobie tu pogrzebię. O, to jest wierzchnia warstwa najbrudniejsza, co nie? One tutaj spały, bo tu był ten plejt taki grzewczy. Jest lekko wilgotna, ale jeszcze nie mokra. I na 2-3 tygodnie uważam jest wspaniałym sprawą. Nie zatkał się nam ani jeden kurczak i tyle. Jest zdrowo. No, wodę piją, wody idzie bardzo dużo. Bardzo dużo. One myślę, że takie 15 litrów są w stanie wydulkać w ciągu Patrz, jakie doby. ciekawskie. Zobacz. Wiecie co, już naprawdę odważniejsze się zrobiły, to widać po nich. Tak. Jeszcze oczywiście karmimy je gotową paszą, Tak. ale w tym tygodniu, a dzisiaj jest co, środa? Środa, no to Tak, to to ile od piątku przychodzimy, będziemy już Ja powoli dzisiaj- implementować? Dzisiaj kręcę swoją paszę. Jedynym brakiem, czego tu nie ma, to muszę żwirku im dać takiego drobnego, żeby już zaczęły też, wiecie, tam w tych wolach, żeby ten żwirek zaczął pracować. I po tym żwirku zaraz zaczynam już je karmić, mieszać oczywiście kupną paszę z paszą moją. Także, żeby na pole już były wypuszczone, to mam nadzieję, że już będą w 100% na mojej paszy. Popatrz, jaki fajny. Cześć. Naprawdę, powiem Ci, że takie no nie boją się. Widzą nas codziennie, ale ładne macie te wola, takie już grubiutkie tutaj. Widzicie, tutaj mają jedzonko w tych wolach i one są naprawdę To duże. będzie kogucik, Może być kogucik, bo duży, bo co już nie? grzebień ma. A, grzebień, no. A to kurka to. Tak. Kurki mają dostęp do jedzenia 24 na dobę, ale przestrzegam, one coraz więcej zaczynają jeść i to można zauważyć, że niektóre kurki zaczynają być mniej ruchliwe i coraz bardziej przysiadają. Dobrze w takim razie, jak zobaczycie coś takiego, że jakby zrobią się za ciężkie, bo wiecie, to są potwory jedzeniowe, jedzą i tyją i rosną szybko, że jak widzicie, że lekko słabną te nogi, że coś tam się za dużo ich zaczyna pojawiać takich ociężałych, wiecie, pół dnia, 12 godzin, nie dawać jedzenia w ogóle, nic im się nie stanie, a te nogi zaraz wrócą jakby do normy, bo się wzmocnią w międzyczasie. I jakby takim mankamentem tych wszystkiego karmienia w trocinach to jest to, że wiecie, ja byłem tutaj 2 godziny temu, no i widzicie, no i zawsze trzeba tutaj przyjść. Poczekaj sekundkę, bo mi kamera uciekła. O. Że trzeba przedmuchać te trociny, bo niestety, pewnie jakbym powiesił i to co chyba macie zrobię. Cenę, ile to kosztuje przy okazji. Reklama ceny. To trzeba przedmuchać. Przedmuchuje się łatwo. I przy okazji wiatr. Wszystko, dzięki. Fajnie się przedmuchuje, ale no właśnie, ale taka głupia robota. No i tam to też powinienem, widzicie, jak tam z jednej strony się uzbierało. No woda jest już wyżej, więc mają cały czas czystą. Nie wiem, czy za chwilę nie będziemy im jeszcze wyżej dawać. Patrz, jak one szybko rosną. Ale one szybko rosną, naprawdę. Ty ćwirka tu jakiś. Ale piękną kubkę zrobiłeś. Ale piękną. Popatrzcie, jaka ładna kupa. Zwarta. Zaraz, poczekaj. Zwarty, tutaj nie patrz. Wiecie, bo ja pokazywałem palcem, to myślą, że to jedzenie jest.
Widzę. Widzicie, zwarta, ładna kubka. No i taka generalnie, tylko że tu się nie ma oczywiście czym chwalić. To jest na sztucznej paszy, więc tam jest tak dodane to wszystko, żeby tej kupy nie było. A my jak wejdziemy na swoją, zobaczymy jak to będzie działać. Tak, ale oczywiście no jeszcze kilka dni zostało, tylko będziemy powoli. Tak Marcin, ile dajesz? 20% naszego, jak to wprowadzasz? Tak, na początku 20%, wiecie, 2-3 dni 50%. I tak, no i tak powoli rośnie. Nie wiem, czy to już nie za późno. Nie, no nie za późno, Nie, 10 jeszcze dni nie. mają. Jeszcze coś To ty kiedy, gdzieś... kiedy mielibyśmy zacząć im mieszać. Tak. Tak jak mówiłem, nasza pasza dla nich jest troszeczkę grubsza, więc one muszą złapać tej siły do trawienia. Ale zobacz, jakie ruchliwe. I ciekawa jestem bardzo, czy udało Wam się zliczyć, ile mamy tutaj tych maluszków. Pamiętacie? Pamiętajcie, zaczęliśmy od 100 jajek i tutaj trafiło 85-86. Pytanie jest, ile nam padło tutaj w przedszkolu. Dokładnie. Patrz, jaki śmieszny. Zobacz, tutaj sobie śpią. No widzę, ale dobrze im. Mają już jedną lampę, były dwie lampy, pamiętacie? Tutaj, tak, lampa. były dwie lampy i był taki ten grzewcza, Płyta. Płytę grzewczą wyrzuciłem dzisiaj, tam jeszcze stoi, muszę ją zabrać, umyć. Lampę 3 dni temu wyłączyliśmy jedną i zabrałem. Całymi dniami staramy się, żeby było otwarte, albo jeśli jest, wiecie, taka pogoda niepewna, że troszkę zimniej czy coś, otwieramy okna, albo jedno, drugie, no wiecie, dostosowujemy. One muszą mieć ciepło nadal, natomiast no, chcemy je hartować, żeby miały jakby coraz cięższe te warunki, no bo jak wylądują na... Ale to też wpływa na ich upierzenie, prawda? Jak mają troszeczkę chłodniej, nie mają tak gorąco, to szybciej ten proces zachodzi. Tak. Tak, no jeszcze są takie, nie są jeszcze takie ociężałe, co nie jeszcze jak dzieciaczki takie ciekawskie, nie boją się. Chodźcie tu, gamońki. Przecież tato codziennie z wami jest. O, popatrzcie, tak, piękny jest. Cześć, Gamoniu. Niebieskie Akurat oczki. koguta masz. Chyba tak, ale on jest ciepły. Rano ona Wiem, szparzy one rękę. taką temperaturę niesamowitą mają. Pamiętajcie, że po 7 dniu dopiero kurczaczek zaczyna grzać sam siebie, swoje ciało. Także właśnie do tego 7 dnia wszystko jest kluczowe, a później, ponieważ bardzo szybko chcecie go dać na pastwisko, no bo słońce, właśnie te zdrowie, to jest pastwisko, to, no to trzeba go bardzo szybko przyzwyczajać, ale też nie przegiąć. No gdzieś ten umiar trzeba zachować. Jak nie wiecie, co robicie, to róbcie to wolniej. No. Złota zasada Złota Marcina. zasada. No, moja jest najlepsza zasada. Tej naszej mieszanki dostają 2 takie wiaderka dziennie, czyli takie 3/4, no tak ponad 3/4 takiego dużego. I ja daję już raz dziennie, nie mam czasu, wiecie, no czas, próbujemy zaoszczędzać, ale daję im do oporu, one cały dzień sobie skubią, rano mają puściutko, wszystko zjadają, nie ma niedojadów i zawsze zalewamy, chyba że nie mamy, ale na ogół mamy, bo teraz jest duża produkcja mleka u sąsiadów, dają nam serwatkę i my zalewamy codziennie właśnie taką porcję z serwatką i ta porcja będzie podana jutro rano. Jak nie mamy, to normalnie wodą. Nie przesadzamy, trzeba wyczuć, ile podlewać, żeby nie zrobić z tego ciapy, bo to nie o to chodzi. Ona ma być taka namoczono, ale sypka. Jak będziecie robić tego typu rzeczy z wodą czy z czymkolwiek, zrozumiecie, o co mi chodzi. No trzeba, to już na wyczucie ja robię i mi wychodzi, ale no, nie jest to wcale takie oczywiste. No i ona się namacza, sobie serwatka czeka, pojemnik do mycia. Słuchajcie, to taka środowy, króciutki filmik. Wiem, że wiele osób powie, oj, to już. No już. No już. Taki update o naszym ptactwie. My zabieramy się do roboty. W
sporo tego wczoraj, musieliśmy Jelenią Górę obskoczyć. Ja tam dostałem, zlazłem z drabiny, gdzieś mnie przewiało, wiecie, Poskręcało. pozłapało mnie, tak, sztywny byłem na jakichś masażach, ale chyba po prostu jestem przewiany i jestem z deka sztywny, a robota czeka. Trzeba tą paszę całą dla brojelków tak zrobić. Nie jest to trudne, ale trzeba zrobić. Z domem mamy praktycznie skończone. Dobra. To zdradzasz tajemnicę. Dziękujemy Wam za zamówienia. No, miodków nam zostało może 4, które możemy się podzielić, także kto pierwszy, ten lepszy. Z 14 czy 15 słoiczków. Tak, czy później jeszcze 3 dokręciłam. No powiedzmy tych tam 15 plus słoiczków, zostało nam 4. Także no, nawet nie wiemy, czy chcemy proponować wysyłkę, szczerze mówiąc, bo to, no, to jakby kogo się nie zapytamy, to chce. Ale będzie później jeszcze, więc ten to się nie załapał teraz, tak, będzie miał okazję później. Z mydełkami też już jest końcóweczka, musimy zrobić następne, więc no, jak... Znaczy zrobić, no wiesz. No tak, no masz jeszcze tych 5 słoiczków, co nie? Których możesz... No tak, tak. No to te 5 słoiczków, ale będzie trzeba czekać 2 miesiące, także taki update o naszych zapasach. Jajców nie mamy, mięsa nie mamy, nic nie mamy. Wszystko rośnie, proszę Państwa. Siebie mamy. Dobra, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w piątek o 20:00. Cześć, Hej. powodzenia ze wszystkim.